I właśnie mnie dotykają teraz, no ale nie ma co oponować. Tak po prostu robią. No. Widzę, że głównie sami faceci. Pytam go dlaczego? Gdzie są kobiety? Ona ma gorączkę. No tak. O Boże święty. O, to jest ząb do wyrwania. Tak, a ja jej muszę tego zęba. Wyrwać to ty zrobisz? Tak. No bo kto tu wyrwie? Kurde. Coraz bardziej oswajamy się z życiem w masajskiej wiosce, odkrywając jak bardzo tutejsze realia różnią się od cywilizacji. Przed nami wiele zaskakujących tajemnic. Zapraszam Cię na kolejne niezapomniane emocje. Tak. Tu dziecko spuchło i Renata będzie tutaj bawić się w stomatologa zaraz. Od zęba, Od drama. zęba ma zapalenie. Ale ropa. O kurcze, pole. I jeszcze jej muchy do tej buzi wchodziły. Ale tutaj przed chwilą robiłem pompki, no i dzieci oczywiście przyleciały, no i zaczęły robić pompki, nie żeby się przedrzeźniać ze mną, tylko po prostu chciały się nauczyć i zobaczyć, no i było po prostu kupę śmiechu. W ogóle to jest tak, Renata mówiła, że te dzieci po prostu cały czas za nią chodziły, jak szła do toalety, to one też i zaglądały z jednej, z drugiej strony, jak to wychodzi i tak dalej. I rzeczywiście mamy to samo. Gdzie się nie ruszymy, to te dzieci lecą i po prostu zaglądają i sprawdzają. A teraz patrzymy, jak będzie wyglądał ten zabieg. Oh my god. Słuchaj, ja mam ten taki stomatologiczny, Ja też mam. ale on jest bardzo taki piekący. No. Ja mam zaraz tutaj. To jest też aloes propolis. Aha. Dobra. My mamy z goździków. I ja mam goździki tu. A, też masz goździki, dobra, ale on bardzo piecze, dziecko mogłoby nie... A w ogóle to ona też ma wyrwane te dwa dolne zęby? A to już są jej stałe zęby, czy pleczaki jeszcze? No tutaj niestety się wyrywa ludziom te dwa dolne zęby, tak żeby jakby pokazać należność do plemienia. No i muchy wchodzą do oka, zobacz. No muchy w oku, wyjmij se te muchy, proszę cię, no jak to wygląda? I do buzi wchodzą muchy. I kaszlą mi tu. I te muchy wszędzie. I will give her something to drink now because she has fever, Niangu. Ona ma gorączkę. O Boże święty. O, to jest ząb do wyrwania. Tak, on jest cały do To wyrwania. nie jest goździkami do Ja zaleczenia. wiem, ale to teraz na chwilę przeciwbólową. Sekundę, zaraz idę propolis. I know, I see this. To jest gorąca. Ona jest strasznie gorąca, ma gorączkę, jest odwodniona. I to jest teraz pierwsze takie za chwilę, a ja jej muszę tego zęba. Wyrwać to ty zrobisz? Tak, no bo kto tu wyrwie? Kurde. A jakieś przeciwbólowe dajesz, czy nie? Nie mam. I właśnie mnie dotykają teraz, no ale nie ma co oponować. Tak po prostu robią. Polega ty to. No. Polega ty to. Jak ząb do wyrwania. Aj. Nos. Teraz trzeba jej dać propolis jeszcze do buzi, do ssania. Ale popchnęła jedną. A? A? No, nie ma to w buzi, kurczę. Ma? Ona nie I dzieci teraz próbują wytłumaczyć, żeby popchnęła. No i te muchy jej wchodzą do oka. I do buzi. A ząb jest zupełnie zepsuty. A jak je wyrwiesz zęba, to jak krwawienie zatamujesz? po propolisem i aloesem. No nie ma, tutaj to do miasteczka, do wioski się jedzie 15 minut motorkiem. No, takie dziecko zawieźć to jest dramat, lekarzy tutaj nie ma żadnych. Nie ma dentysty. Nie ma dentysty w ogóle. A dentysta najbliższy to ile godzin jazdy? Myślę, że w Handeniu by był. Może będzie. Handeni, no to jest kawał drogi, to 6 godzin i to po takich dziurach to jechaliśmy. No ale widziałeś jaki zepsuty? No ale mleczny. No ale co? Jego trzeba wyrwać. Takiego korzenia, on jest po prostu nieukorzeniony głęboko. Ja bym się nie podjął wyrwania zęba. Podjąłbyś się? No pewnie, że lepiej, żeby ona. A ty masz jakiś antybiotyk? Bo później po Mam. ekstrakcji zęba rozumiem, że lepiej chyba jej dać, jak ona ma gorączkę, Ona dostanie, nie? teraz już dostała. No, Teraz dostała dostała? Ale do ust, nie? Tak. Pole, O, pole. boli ją. Boli. Pole. My? Pole. Ten się goli. Tu dziecku wyrywają zęba. No takie tu realia. A tu w ogóle idzie burza. A my musimy jechać do miasta, bo skończył się gaz. Bo będziemy gotować jedzenie i nie ma gazu.
Czyli tak z 15 minut motorem do miasta, cały czas do wioski. A tu stoją nasze 2 namioty, piękna chińska produkcja, no i idzie burza i zobaczymy jak wytrzymają, to będzie pierwszy crash test. No niestety oni tutaj psy straszliwie traktują, nie będę opowiadał jak. Te wszystkie psy są zaszczute, przestraszone i tak dalej. Gatito, sidaj. No, Renata tłumaczy takie podstawowe rzeczy właśnie, które dla nas są oczywiste, a oni w ogóle tego nie rozumieją. To też jest ciekawie, że właśnie Mama przyszła ciężko tej jest, małej, nie? tak, ciężko jest rozpoznać wiek. To jest mama tej małej, ma kolejne dziecko na plecach i ja naprawdę jakby ktoś mnie spytał ile ma mama lat, to nie wiem. Wygląda w sumie niewiele starzej niż te wszystkie inne dzieci i to jest właśnie bardzo ciekawe tutaj. No cierpi ta mała, ale jest dzielna, nie płacze. Tak, one tu nie patrzą te Tak, dzieci. tutaj dzieci nie płaczą, no one są przyzwyczajane do bólu od dziecka. I Sam stary ten pęku, nieszczęsny chicken rytuał be- obrzezania i chicken chłopców i chicken be dziewczynek, very, jakiś very dramat, sick, no if ale you not take it off now. one właśnie Very się do tego serious. przyzwyczajają i są Even bardzo chicken dzielne. dining. This is very serious. No ona ma bardzo dużą gorączkę, straszną infekcję. Can you Tam w ask środku her to mom that wyglądało doctor is very important strasznie. now? Renata usunie tego zęba wieczorem, żeby już nie było tak gorąco i upalnie, no i żeby ona poszła też spać. Ona też się musi psychicznie do tego zabiegu nastawić, bo to nie będzie przyjemne ani dla niej, ani dla dziecka. Jedziemy przez burz wieczorem kupić mięso. Ale zapierdziela. Jedziemy w trójkę, gonimy przez pustkowia afrykańskie. Zapierdziela, jaka prędkość. Dojechaliśmy do miasteczka, żeby zrobić zakupy, kupić te kozy do tego, żeby wieczorem zrobić ognisko. Jumbo! Boa! Jumbo! Boa! I tutaj jest rzeźnik i ma dobre mięsko, będziemy je kupować. Tak to wisi. I kupujemy 2 duże kawałki. Ale fajnie. Ja. A tu surowe? Tak? Okej, let's go. Chłopaki na traktorze jadą. No oni tu są jak dzieci, trzeba ich uczyć wszystkiego, że pierw trzeba kupić torbę, żeby w nią zapakować jedzenie. Całe właśnie to, co Renata robi, uczenie go jak zarządzać pieniędzmi, jak je wydawać. To wszystko jest dla nich takie trudne, takie nowe. Dla nas to są podstawy, dla nich to jest nielogiczne. Widzę, że głównie sami faceci. Pytam go dlaczego, gdzie są kobiety. A on mówi, że one właśnie siedzą w domach, zajmują się dziećmi, a faceci sobie chodzą, piją, drinkują, bawią się, rozmawiają i tak dalej. No i tak wygląda wioska. Za chwilę zrobi się ciemno i nie ma tu latarni. W niektórych domach pali się światło, więc generalnie to będzie totalna ciemność, ale wtedy dopiero zaczyna się życie. Jumbo! Ale wieczorkiem fajnie to miasto wygląda. Ludzie idą. Jumbo! Poa! Karibu! Like Jumbo Poa! Kozy powieźli. Tutaj też. I tutaj jakieś karnistry. I bez świateł. I co, dzisiaj robimy ognisko? Yes. Zaprosiliśmy wojowników. You will eat meat? Of course! A lot. I love meat. Yeah? Of course. This is a boat. I zasada jest taka, że kobiety przygotowują jedzenie, natomiast mięso robią chłopaki. I teraz jak Mężczyźni. dziewczyna zobaczyła, jak oni kroją mięso, to już oni nie mogą tego mięsa niestety jeść. A dlatego dziewczyny wyszły? Tak, i w ogóle Wszystko tak. jasne. Dziewczyna nie może widzieć, jak mężczyzna kroi. Wielkie dzięki za obejrzenie odcinka. Zapraszam Cię na kolejne części naszej afrykańskiej tułaczki. Jeśli chcesz nam dolać paliwa rakietowego, daj łapkę w górę, napisz komentarz i prześlij odcinek dalej. Oczywiście nie zapomnij zasubskrybować kanał. Do zobaczenia już we wtorek, równo o 18:00.